skąd to się w ogóle wzięło? Ja pamiętam skąd, no to się po prostu było jakieś zamiłowanie do sztuki, do tej dużej ilości teorii i mnie zawsze jednak kręciło bycie rzemieślnikiem. Jednak wykonywanie czasami tych samych rzeczy uczy pewnej pokory, uczy takiego szacunku do materiału, z którym się obchodzi. Praca ze skórą to po pierwsze siła. Zaczynając cały proces robienia ze skóry, bo cięcie skóry 4 mm wcale nie jest taką prostą sprawą i wymaga naprawdę dosyć sporej siły. No i ja używam tradycyjnej metody szycia, szyję ręcznie, szyję grubą nicią, jest to dosyć, dla niektórych może się wydawać bardzo żmudne, ale no kiedyś nie było maszyn do szycia i szyto wszystko ręcznie tak naprawdę. Robiono, myślę, że bardzo zbliżonymi narzędziami dziurki. No na pewno używa się teraz nie naturalnych nici, a jednak syntetyczne, które są no, kilkanaście razy mocniejsze, bardziej trwałe i dają możliwość tego, że nici są po prostu kolorowe. Uważam, że się generalnie nie zmienił cały proces robienia w skórze. Bo skór się używa tych samych. Używam skór garbowanych roślinnie, więc jest to jedna z najbardziej tradycyjnych metod garbowania skóry. Jedyne co, powiedzmy sobie, jest taką rzeczą, która jest bardziej nowoczesna, to na pewno proces nakładania kolorów na skórę. Zanim zrobiłem to pierwsze swoje siedzenie, to tak naprawdę kilka miesięcy spędziłem czytając w internecie, oglądając na YouTubie, przeglądając zdjęcia, starając się podpatrzeć tak naprawdę jak wygląda cały proces robienia, jak należy obchodzić się ze skórą, jak kłaść kolory, jak się robi, nie wiem, dziurki, żeby dalej szyć, jakich nici używać. Dalej to już była metoda prób i błędów i tak naprawdę no, doświadczenie. Doświadczenie, które z każdą następną rzeczą, jaką robiłem, czułem, że ją robię po prostu coraz lepiej. Pierwsze siedzenie, które chciałem sobie zrobić, wyszło mi fatalnie, ale mam je na pamiątkę do tej pory. Ale już następne było takie, jak być powinno i dalej już poleciało, bo koledzy zaczęli zazdrościć, że mam takie siedzenie, które było wyjątkowe, którego nie było tak naprawdę drugiego gdzieś tutaj w Trójmieście czy w okolicach i jeden kolega chciał, drugi, trzeci. Dalej to już się zaczęło rozkręcać, potem następnie już poszło lawinowo. Ja jestem motocyklistą od 20 lat i uwielbiam to środowisko, uwielbiam customowe motocykle, pozmieniane, pokolorowane, przebudowane i robienie siedzeń, dodawanie sakw, dodawanie różnego rodzaju gadżetów. To jest jednym z tych elementów. Nie mógłbym najprawdopodobniej robić masowo plecaków, torebek, obszywać, nie wiem, kierownic samochodowych, bo to bardzo szybko by się okazało, że stałoby się po prostu moją pracą i pewnie bym narzekał. Uwielbiam być rzemieślnikiem. Uwielbiam cały proces twórczy od początku do końca, który daje mi no, niesamowitą satysfakcję. I bardzo często jest mi trudno pożegnać się z rzeczą, którą robię, bo wiem, ile w to włożyłem, jak to się mówi, serca, ile w to włożyłem czasu. To, co robię, to generalnie jest sztuka cierpliwości. Trochę to działa tak jak w tatuażach. Trzeba robić tak, żeby nie popełnić błędów. Ja mam akurat tą swobodę, że mogę wykonać ten przedmiot po prostu drugi raz. No ale tego nikt nie lubi robić czegoś 2 razy. Więc absolutnie cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość.